Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer, a dzisiaj dwa kontrolery DualSense 5 na wymianę analogów naturalnie, natomiast na wymianę po wcześniejszej samodzielnej wymianie przez użytkownika. Mamy tutaj wersję białą i wersję czarną. Najpierw sprawdzimy sobie, jak zachowują się analogi na testerze. Klient skarżył się, że o ile przeprowadza kalibrację, o tyle później ona jakoś się rozjeżdża i jakby nie jest trwale zapisywana według jego opisu. Zaraz sobie zobaczymy. Faktycznie widzimy, że tutaj jest coś rozjechane. Ten analog nie działa w pełnym zakresie i powiem Wam szczerze, że coś w tym jest, dlatego że ja wcześniej sobie tą kalibrację przeprowadziłem. Natomiast czy to jest problem samego analoga? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że tak, dlatego że on bardzo dziwnie się zachowuje. On nawet po kalibracji, jak sobie tutaj wycentrujemy to po jakimś czasie potrafi sobie tutaj wyskoczyć do góry. Jakby ta kalibracja nie jest zawsze trwała. Widzimy też, że bardzo wystają ten zakres, który tutaj mamy, nawet po kalibracji. Oczywiście czasami tak jest, to wszystko zależy od egzemplarza samego analoga. Natomiast zobaczcie, wziąłem tutaj do góry i po chwili jest już do góry ten analog, więc ja podejrzewam, że tutaj jest problem z samymi analogami, natomiast może on wynikać z samego procesu montażu samodzielnego przez klienta. Oczywiście otworzymy sobie i zobaczymy, ja jeszcze tego nie robiłem. Dobra, to był pierwszy pad, podłączmy sobie drugi. No, drugi tu widzimy jest trochę lepiej, bo w nim ta konfiguracja się zapisała, więc podejrzewam, że tutaj jest troszeczkę lepiej, natomiast nadal ten analog kwalifikuje się do wymiany, ponieważ o ile w prawym zdarza się, że w taki sposób nam to tutaj wygląda, o tyle w lewym nie powinno, natomiast mówię, to wszystko też zależy od samego egzemplarza. Tutaj jest trochę lepiej, natomiast wymieniamy od razu 4 analogi na pełni sprawne, przekalibrujemy je i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tu przy okazji też pokażę Wam stronkę, o której w komentarzach do poprzedniego filmu o programowej kalibracji kontrolerów, tutaj analogów po wymianie mówiłem, ponieważ wtedy jeszcze jak nagrywałem, to nawet o istnieniu tej stronki nie wiedziałem. Także teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, jeżeli chodzi o zastosowanie już tego webowego narzędzia. Także zabieramy się za wymianę analogów, a potem widzimy się na testach. Rozbierzemy sobie od razu dwa kontrolery, tak żeby pracować od razu na płytkach naraz, będzie szybciej. Otwieramy sobie naszego pada numer 1 w wersji białej. Już złamałem Guitar Picka. Tu musi być stary, dobry od iFixit, sztywny, zużyty i wtedy się udaje lepiej. O, dobra. Teraz tu podważamy. Muchy tu latają, ale już jedna mniej. Dobra, zaślepkę wyciągamy. I może tak, będziemy sobie odkładali częściami poszczególnymi. Tutaj od razu zrobimy to i w drugim padzie. Dobra. Teraz tutaj i powinno nam ładnie zejść.
Dobrze. Wyjmujemy sobie teraz erki. No, nie chce nam wyskoczyć. O, dobra. Dobra, drugi. To jest do tego. I od razu tutaj to robimy to samo. Hop. Dobra. Śrubki. 4 śrubki. One są tego samego rozmiaru, także nie trzeba ich tutaj jakoś sobie segregować. Zresztą widzieliście, jak się otwiera, widzieliście, jak się wymienia, ale chciałbym, byśmy wspólnie zobaczyli, jak to wygląda po samodzielnej wymianie. Ja jeszcze nie wiem, jak to wygląda. Trochę mnie martwi to, że ta konfiguracja się nie zapisuje tak jakby się nie zapisuje w tym białym padzie, ale mi się wydaje, że może się zapisywać, tylko faktycznie sam fizycznie analog się jakoś rozjeżdża. Tam klient mówił mi też, że próbował tymi magnesami manipulować, jakoś były odwrócone, że jak w prawo wychylał drążek, to w lewo się wychylał i na odwrót, także możliwe, że tam coś, brzydko mówiąc, pochrzanione jest z tymi magnesami. Albo było, zostało to poprawione, a teraz już no, nieoryginalnie tam to zostało naruszone i w konsekwencji ten analog się dziwnie zachowuje. Dobra, tu mamy wszystko. Teraz go rozkładamy. Dobra. I tutaj te dwa zaczepy na jeden. Dobra. Ok. No i dobra. Pierwszy mamy zdjęty, teraz drugi. O, tutaj prosto poszło. Ok. Odpinamy baterię numer 1. Baterię numer 2. Co my tutaj mamy? Urwane kabelki od silników wibracyjnych. Podlutujemy to klientowi. Ale dziwne, że to jest tak zostawione. Możliwe, że tak miało być. Ciężko powiedzieć. Wygląda na urwane, bo nie ma tutaj w ogóle drucika, tylko tak jakby sama izolacja. Wyciągnijmy sobie to. Dobra. Dobra, koszyczek wyjęty. O, śrubka sobie uciekła. To jest śrubka od tego koszyczka na baterię. Teraz drugi. Ok, tu również wyciągamy. Hop. Tutaj jest zalutowany, więc śmiem twierdzić, że tam to był wypadek. Tu też wyciągnijmy tą tasiemkę i tasiemki od triggerów. Ok. Tu również ok. Płytka nam powinna teraz wyskoczyć, aczkolwiek jeszcze i tak nie będziemy jej wyciągać, ponieważ musimy rozlutować te silniczki właśnie. Dobra, lutownica się nagrzała. Dobra, jeden i drugi. Nawet nie zdążyłem się przyjrzeć, jak wygląda lutowanie analoga. No nie wygląda tak, jakbym ja to robił, bo jest niewyczyszczone, ale to też, powiedzmy, nie jest jakieś kryterium oceny skuteczności naprawy. Zobaczymy, jak to wygląda po demontażu, jak wyglądają przelotki, bo to mnie bardzo interesuje.
tragedii, jeżeli chodzi o lutowanie, nie ma. Tylko jest brudno, no ale dobra, to jest akurat najmniejszy problem. Zdemontujmy tasiemki. Tutaj. A, i tutaj nie ma jednego mikrofonu. Więc jak gdzieś tam mama, to jest DualSense, więc pewnie do DualSense'a nie mam jeszcze tylu części. Dobra, to jest od białego, to jest od czarnego. Odkładamy sobie tutaj. Grzybki zdejmujemy. I tak, muszę zdemontować je tak, żeby się nie uszkodziły fizycznie. Nie wiem, czy klient będzie chciał je reklamować, czy nie. Ciężko mi powiedzieć, czy problem powstał przy kalibracji, przy montażu. Grzybek poleciał. O, dobra. Odłożymy sobie na razie biały. Będziemy pracowali na płytce od czarnego. Zdemontujemy te analogi i zamontujemy nowe. Po wyczyszczeniu wygląda to tak. Myślę, że troszkę lepiej, jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny. Zobaczymy, jak będzie, jeżeli chodzi o samo działanie. Pierwsza płytka od białego, ta jest od czarnego. No, myślę, że wygląda ok. Zobaczymy, jak je podłączymy i będziemy próbowali kalibrować. Także ja teraz je składam i widzimy się na kalibracji już poprzez stronę internetową, a później już na samych testach w Gamepad Testerze. Dobra, wszystko poskładane. Na pierwszy rzut idzie czarny. Najpierw sprawdźmy, jak to wygląda na Gamepad Testerze. Dobra, widzicie, jak to wygląda na Gamepad Testerze. Wygląda nieelegancko. Dobra, także teraz pokażę Wam, jak skalibrować sobie
pada przez stronę. To, co musicie zrobić, to na pewno wyszukać sobie w Google'ach Dual Sense Calibration Tool website, tak jak ja pisałem tam w komentarzach. Wchodzimy sobie tutaj. Otrzymacie od razu taką informację, że jesteście świadomi tego, że możecie sobie pada zepsuć. Czekajcie, poprawię tutaj trochę. O właśnie, żeby było więcej widać. Oczywiście klikamy Understood. I teraz na górze macie taki przycisk Connect. I jak jest podłączony pad, to będziecie mieli tutaj DualSense Wireless Controller. Klikacie Połącz. No i wszystko tutaj mamy. Pierwsze co, to klikamy Calibrate Stick Center. Jak to klikniemy, to tutaj będziemy mieli taki jakby kreator, który ma 4 kroki. I tutaj istotne jest, żeby zaznaczyć Write Changes Permanently in the Controller. Bo jak tego nie zaznaczycie, no to będzie to tymczasowo. Klikamy Start i teraz mamy instrukcję, żeby wychylić drążki w lewy górny narożnik. Wychylamy, puszczamy, klikamy Continue. Teraz mamy Top Right Corner, prawy górny róg. Continue. Lewy dolny. Puszczamy, Continue. Prawy dolny. I klikamy Continue. Teraz się to wszystko zapisuje. Klikamy Done i możemy wrócić od razu do Gamepad Testera. Tutaj już tak pomieszałem, że będzie średnio widać. O, teraz może jakiś kompromis tam znajdziemy. I zobaczcie, że już mamy idealnie na środku wycentrowane te analogi. One wracają sobie do centrum w sposób prawidłowy za każdym razem. Wtedy już były problemy, ale chyba nie na czarnym padzie, więc póki co nie będę jeszcze jakiegoś wyroku tutaj wydawał, że jest lepiej. Oczywiście będzie trzeba sprawdzić po kilku testach, po restartach tego kontrolera, żeby właśnie ustalić, czy na pewno nam ta konfiguracja się zapisuje, ale na tą chwilę widać, że ładnie się wycentrował. I teraz wracamy sobie do tej strony kalibracyjnej i klikamy Calibrate Stick Range Permanent. Tutaj mamy też po prawej temporary, nie pokazuje tego, koniecznie musi być w nawiasie permanent, klikamy i teraz informacja na ekranie jest taka, żeby obrócić gałkami kilkukrotnie dookoła, klikamy Done i tutaj mamy informację, że Range Calibration Complete, czyli jest zakończona. Wracamy do Gamepad Testera, włączamy sobie ten test tego zakresu i zobaczymy, jak nam się skonfigurowało. Zobaczcie. No moim zdaniem jest teraz praktycznie idealnie. No widzimy, że tutaj po prawej stronie trochę się wychyla, ale zazwyczaj w tym prawym tak jest. Prawdopodobnie gdyby zastosować te najnowsze gałki analogowe, może byłoby lepiej, natomiast ciężko powiedzieć. Także na tą chwilę uważam, że i tak jest o wiele lepiej niż było. Jeszcze będę to oczywiście testował, a teraz zabieramy się za tego drugiego pada. Także tego odłączamy i za chwilę będziemy mogli też sprawdzić, czy to wszystko się zapisało. Bierzemy sobie tego białego. Dobra, i tu widzimy to samo, że masakrycznie chodzi. Nie jest wycentrowany i oczywiście tutaj ten zakres również jest nieprawidłowy. Także robimy to samo, wracamy, klikamy Connect, DualSense Wireless Controller, Calibrate Stick Center. Tu zaznaczamy tą opcję, żeby to było permanentne, klikamy Start i znowu, tak jak nam kreator tutaj podpowiada, lewy dolny, prawy dolny i powinno być ok. Zobaczmy. No i widzimy, że ładnie jest już wycentrowane. Teraz tylko tą martwą strefę, ten zakres. I tutaj też widzę, że za każdym razem wraca do środka, także podejrzewam, że tamte drążki były albo uszkodzone ogólnie od początku, albo w wyniku dalszych manipulacji nimi, tymi magnesami się tam coś zepsuło.
Klikamy sobie Calibrate Stick Range i znowu robimy obroty. Done. OK. I wracamy tutaj. I zobaczmy, jak nam w tym wypadku udało się skalibrować. W tym wypadku lewy standardowo dobrze, a prawy no zazwyczaj jak zawsze, no bo chyba raz mi się udało, że idealnie się wykalibrował ten prawy. Natomiast uwierzcie mi, podczas grania to będzie miało niewielkie znaczenie. No chyba że jesteście prograczami, to może będziecie jakoś odczuwać z tego tytułu dyskomfort. Ja oczywiście będę też w przyszłości testował te zielone analogi z efektem Halla i zobaczymy, może one są faktycznie już tak poprawione, że nie będzie trzeba o tym problemie wspominać. Dobra, odłączam też tego pada. Wracamy do pada czarnego. I zobaczmy. Dobra, wycentrowanie jest OK. Ten test mamy już tu ustawiony i sprawdzamy. No i widzimy, że jest OK. Konfiguracja się zapisała. Możemy też jeszcze tutaj w tym narzędziu, jak sobie połączymy pada, jest taka opcja jak Reset Controller. I to teraz całkowicie tak jakbyście przyciskali ten przycisk z tyłu się resetuje. Teraz musimy odłączyć pada i jeszcze raz go podłączyć. Wtedy nam się tutaj ładnie to pokaże. No i zobaczcie, że nadal ta konfiguracja jest zachowana. Więc wychodzi na to, że tamte gałki analogowe były zwyczajnie uszkodzone. Oczywiście sprawdzimy też ten kontroler, żeby tu już te testy były możliwie najbardziej rzetelne. Connect. Reset. O, i teraz nam się od razu połączył. No i patrzymy sobie. No widzimy, że ten lewy zazwyczaj jest dobrze, prawy w tym wypadku tak średnio, natomiast podczas grania standardowego nie będzie z tym żadnego problemu. Dobra, także widzimy się na podsumowaniu. Podsumowując, dwa kontrolery DualSense do PlayStation 5, wymiana analogów i kalibracja programowa poprzez stronę internetową. Mogliście zobaczyć, jak to się robi, jakie to jest proste i że możecie sami to zrobić w zasadzie. Natomiast największą trudność nadal sprawia lutowanie i ewentualne manipulowanie tymi magnesami, które tam są wewnątrz tego analoga. Natomiast z tą programową kalibracją no nie jest to konieczne, jak widać. Jeden z padów udało się idealnie wykalibrować i ten jego zakres praktycznie idealnie jakby ustawić. Drugi, jeżeli chodzi o prawy analog, trochę gorzej, natomiast jakby taka jest specyfika tych analogów. Tak jak mówiłem, będę testował te najnowsze i zobaczymy, czy faktycznie jest tak, że tamten problem jest w pełni zniwelowany. Jeżeli tak, no to przerzucę się na tamte. Jeżeli tam też będzie to jakby losowe, no bo to jest losowe, jak widzicie tutaj dwa różne kontrolery, dwa różne efekty kalibracji. Jeżeli to też będzie losowe w przypadku tych nowych analogów, no to na tą chwilę nie ma sensu i będę schodził z tych, które obecnie posiadam. Także naprawę uznajemy za udaną, analogi działają. Oczywiście będę jeszcze testował, czy to nie jest też tak, że teraz działa, a jutro już nie będzie, żeby klientowi wydać w pełni sprawne kontrolery. A tymczasem, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, pytania. Jeżeli macie, zadawajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. A jeżeli macie coś do naprawy, to w opisie link do strony internetowej, wypełniacie formularz, wysyłacie sprzęt lub dostarczacie go osobiście. Ja go diagnozuję, wyceniam Wam tą naprawę, Wy akceptujecie lub nie tą wycenę i dokonujemy ewentualnej naprawy. Także trzymajcie się, cześć, do następnego materiału z serwisu.